Nazywam się Krystyna Skrocka, mieszkam w Opolu. We franciszkańskim zakonie świeckich jestem od ponad 20 lat. W miejscowej wspólnocie przez wiele lat pełniłam funkcję przełożonej. Aktualnie jestem w regionie mistrzem formacji i opiekunem rycerzy świętego Franciszka w miejscowej wspólnocie w Opolu, przy klasztorze ojców franciszkanów. We franciszkańskim zakonie świeckich znalazłam się tak naprawdę za przyczyną ojca franciszkanina Sylwestra, który odszedł do Pana w 2014 roku. Jest to dłuższa historia, myślę, że na inną okoliczność do opowiedzenia. Natomiast w momencie, kiedy dotarłam do wspólnoty, ówczesna przełożona siostra, już teraz świętej pamięci Helena Grzyb, powiedziała: bo ty, siostro, zawsze byłaś franciszkanką, tylko o tym nie wiedziałaś, a teraz już wiesz. I tak się zaczęło. Spotykamy się raz w miesiącu, rozpoczynamy mszę świętą w niedzielę, w zasadzie koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Następnie jest msza święta, później w zależności od roku liturgicznego jakieś nabożeństwo. Następnie jesteśmy w sali na spotkaniu formacyjnym, gdzie rozmawiamy na tematy, które są zalecone przez Radę Narodową. Są też świadectwa, są rozmowy. Często te spotkania są przy kawie, przy ciastku, w takiej miłej, braterskiej atmosferze. Zwykle trwają dłużej niż zakładamy. Braterstwo nas łączy i bardzo chętnie z sobą przebywamy. Bierzemy też udział we wszystkich wydarzeniach w regionie, pomagamy sobie wzajemnie, jesteśmy z sobą zaprzyjaźnieni. Oczywiście jak to ludzie, z jednymi bardziej, z drugimi mniej. Niemniej jednak ta więź jest bardzo mocna, bardzo odczuwalna, szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy, tak? Więc to wsparcie modlitewne, kiedy coś się dzieje i wymaga natychmiastowej interwencji u Pana Boga, wówczas prosimy jeden drugiego, rozsyłamy prośby SMS-em, WhatsAppem, dzwonimy, modlimy się. Także to bardzo umacnia i to jest bardzo ważne, że chcemy nawzajem sobie pomagać, chcemy korzystać z tego, co Pan Bóg nam daje w tej naszej rodzinie franciszkańskiej. Bycie we wspólnocie przede wszystkim daje mi umocnienie. Umocnienie w wierze, umocnienie w tym, co dobre, umocnienie w byciu razem, ale też w tym, że w byciu jako jednostka, tak? Czyli utwierdza mnie w tym, że jestem dla Pana Boga jedyną i niepowtarzalną postacią, a jednocześnie jestem też we wspólnocie właśnie. I każdy z nas jest taką cząstką. Jeśli można tutaj porównać do różańca, to jesteśmy takimi perełkami, które są połączone z sobą. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, że jesteśmy perłą w Kościele i tak się czujemy. Z Anielą Salawą zetknęłam się w zakonie. Takim wielkim czcicielem Anieli Salawy jest nasz asystent regionalny, ojciec Marian Szymański. I tak naprawdę to on tak nas bardzo mocno zaraził tą postacią. Sprowadził relikwie. Za jego też przyczyną odbyła się pierwsza peregrinacja w naszym regionie, bo mamy relikwie Anieli Salawy w naszym regionie. Mamy też dużo różnych świadectw wśród sióstr i braci, którzy doznali łask
za wstawiennictwem anieli. No ja osobiście chyba mogę nazwać ją taką dobrą pogodynką, ponieważ kiedyś, kiedy usłyszałam, że Aniela Salawa, jeżeli ją się prosi, to również pomaga zmienić pogodę. Ja osobiście jadąc kiedyś samochodem we mgle, przypomniałam sobie o tym i poprosiłam Anielę, żeby zabrała tę mgłę, żeby coś zrobiła. I zrobiło się to tak naprawdę na pstryk. Natychmiast ta mgła zniknęła i mogłam bezpiecznie poruszać się dalej samochodem. Także również doświadczam jakby jej obecności w swoim życiu, ale też w życiu wspólnoty. Taką siostrą, która by najbardziej zapadła mi w pamięci, jeśli chodzi o świadectwo dotyczące błogosławionej Anieli Salawy, to jest siostra Rita z Kluczborka, która kilkakrotnie mówiła o swoim doświadczeniu obecności i wstawiennictwa Anieli. Wiele lat temu, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest 20 czy więcej, ciężko zachorowała na nowotwór. Nie będę tutaj mówić o szczegółach, może Pan Bóg da, że ona sama opowie. Była to bardzo poważna operacja i wówczas Aniela jeszcze nie była chyba błogosławioną, była sługą Bożą, aczkolwiek siostra Rita już ją znała, prosiła ją o wstawiennictwo i nie tylko operacja przebiegła pomyślnie, ale żyje do tej pory, mając już, no, myślę, że dużo po 80. Tak? Jest już w wieku mocno dojrzałym i jest bardzo radosna. Często właśnie mówi o Anieli Salawie, wspomina ten fakt, mówi, że ona jedyna z sali szpitalnej przeżyła. Wszystkie jej koleżanki zmarły niestety. Także to jest dla mnie takie wielkie świadectwo i dowód na to, że warto się zwracać do świętych, do błogosławionej Anieli Salawy o pomoc, bo nie zostawi nas bez pomocy.